Za chwilę odpływamy. Patrzcie, jakie tu mają łódki śmieszne. I takie wine ryby pływają. Łowić. No, 9:00, wsiadamy na łódkę. W ogóle fajna sytuacja akurat jest. Bo jestem tutaj akurat w grupie, gdzie jest 26 dziewczyn, w sumie kobiet, dziewczyn, pomieszana grupa. Bo akurat dziewczyny z Polek w podróży też płyną na Gili dzisiaj. To był w sumie duży przypadek, ale w sumie dobry przypadek. Bo jest Kamila, z którą mam wyjazd w Tajlandii będę robił 1 marca, także jeśli ktoś chce przyjechać na wyjazd do Tajlandii, spędzić ze mną wakacje, Phuket, Pipi, Koral. Fajny wyjazd, naprawdę fajny wyjazd. Właśnie z Polkami w podróży, to zapraszam serdecznie. Dajcie znać, wyślę link. Najlepiej odezwijcie się do mnie na Instagramie albo do Polek w podróży od razu na Instagramie. No i zapraszamy, będzie naprawdę świetny wyjazd. Mamy jeszcze chyba 8 albo 9 miejsc. No większe listy zapełnione. Także warto się zapisać, póki jeszcze jest miejsce, bo to będzie tylko jedyny wyjazd w tym roku. Ej, tak patrzę, ja pierwszy, ale ładna ryba, taka jak zebra. A to reklamówka. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. No, jestem. Gili Trawangan, jedna z 3 wysp. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Oczywiście nie mam żadnego hotelu, ani nic. Także będę dopiero zaraz czegoś szukał. Ta wyspa jest taka malutka, że sobie wynajmę skuterek. Nie skuterek, tylko rower, bo tu nie można. Skutery są elektryczne, to można. Ale przejdę sobie dookoła i będę szukał czegoś fajnego. Patrzcie, jakie karoce. Ładne pamiątki, może coś kupię do domu. Tutaj w ogóle przyjechałem totalnie chillować. Bez żadnego planu, bez żadnych zamiarów zrobienia czegoś. W ogóle nie mam pojęcia, co ja tu znajdę na tej wyspie, bo nic nie sprawdzałem. Przed chwilą dopiero spotkałem jakichś Polaków, się zapytałem, co tu jest do roboty i powiedzieli, że chillować i się dobrze bawić. No i to jest idealny plan. A że w bawieniu się jestem całkiem dobry, w chillowaniu to już troszkę mniej, bo za bardzo nie potrafię chillować. No ale spróbuję. Czemu nie? Dobra, ale znajdę. O, tu wygląda ciekawie. Oj. Yo. Nie no, ta wyspa ma tak świetny vibe, tak mi się podoba. Muszę sobie wynająć taki elektryczny skuterek. Bo jednak w takiej temperaturze jeździć na rowerze, no to zaraz bym był mokry taki, że szok, spocony. Patrzcie, jaka piękna woda. Ja właśnie tutaj idę gdzieś do beach baru na razie. Tam sobie obczaję co i jak, gdzie się w ogóle zatrzymać. I drona zaraz odpalę, póki jest okazja dobra. No, a ja idę dokładnie do tego miejsca. Chyba, tak mi się wydaje. Muszę zobaczyć, jak się nazywa. Dobra, jednak tam gdzie szedłem było zamknięte. Szedłem do Jiggy Beach Club. Pamiętajcie, że jak się wybieracie do Tajlandii, to serdecznie zapraszam naszego Instagrama Polacy na Phuket. Ogarniamy wycieczki.
pomożemy Wam załatwić z fajnego, legitnego miejsca. Oczywiście współpracujemy z tajskim biurem podróży, także wszystko jest dobrze. Znamy się od 15 lat, także wiemy, że tam zawsze wszystko jest tak, jak powinno być. Grzybki. Nie wiem, czy wiecie, ale ta wyspa, znaczy pewnie nie wiecie, bo ja też nie wiedziałem jeszcze do wczoraj. Ta wyspa słynie z tego, że można wpaść i napić się tutaj szejka magicznego. Ja samemu trochę lipa, ale z drugiej strony czemu nie? Ale to jest pięknie. A idę tutaj teraz do takiej miejscówki. O, siłka zrobiona. Nie no, siłkę to pójdę normalną. Idę teraz do takiej miejscówki, co nazywa się Carpe Diem. Polecana, że bardzo dobre jedzonko. Z fajnym widoczkiem. Także czemu nie? Się zastanawiam, co tu się wieczorami dzieje. Jak tu ludzie tak mówili, że tu przyjeżdża się właśnie też imprezować. O, to tutaj. Carpe Diem. Jak sobie tu usiadłem, w ogóle polecam Wam to miejsce, Carpe Diem. Pyszne jedzenie było. Jadłem tatara z tuńczyka, plus do tego kanapki takie z awokado, z jajkiem. Przepyszne, naprawdę przepyszne. No i po sobie w tym rejonie gdzieś będę szukał hotelu, tak myślę właśnie. Bo to wszystko jest, chyba będzie najlepiej. W ogóle chyba zostanę dzień dłużej. Bo miałem jeszcze jechać do Ubud, ale no chyba zostanę tu, a Ubud następnym razem, jak będę z Lalą. Chyba tak będzie najlepiej. No i tu teraz, w którym się zatrzymuję, w Amana Resort. Taki widoczek. No wiem, troszkę dalej niż to takie ścisłe centrum. Niedaleko, ale dalej, bo żeby było trochę spokojniej. Aj. No i pokój dobrany. Idę sobie chwilę posiedzieć i pochillować tutaj. Korzystaj z tej ładnej pogody. Chociaż ciekawe, tutaj obok jest od razu Lombok. I już druga osoba mi dzisiaj dopowiedziała, że na Lombok na przykład pada, a tutaj nie. Już pewnie będzie dzisiaj tak samo. Przez ostatnie parę dni tak wyglądało, a Lombok naprawdę widać stąd. Znaczy tu akurat naprzeciwko to jest inna wysypka, no ale tam jeszcze dalej, gdzie tam są chmury. To jest właśnie Lombok. Tutaj w ogóle też bardzo dużo ludzi snorkuje. Bo podobno można bardzo blisko czółwie spotkać. Że jest ich tu naprawdę dużo. Także chyba też się na to zdecyduję później. Ale na razie idę sobie pozwiedzać jeszcze, zobaczyć co i jak. Wiecie, no sezon deszczowy jest. Nigdy nie wiadomo, kiedy nagle się zmieni pogoda. No a szkoda by było to zmarnować. Indonezja, miejsce, gdzie za narkotyki grozi kara śmierci. Tak jak było kiedyś w Tajlandii. Oczywiście bardzo się to zmieniło teraz. Kara śmierci to taka umowna. Ale tutaj niby tak jest. No tak, można sobie tu szejka wypić. No wiadomo, to natura, ale jednak zawsze coś działa psychoaktywnie na nasze ciało, nasz rozum. A tutaj właśnie na krzaczkach wisiała tabliczka, że można sobie... Nie mogę wypowiadać tych słów kluczowych, bo mi później to blokują. No, czyli to jest takie, wiecie, tak straszą, a jednak jest to dostępne. No pewnie jakby złapali, to by były problemy. Ale są karą śmierci, to chyba tak nie bardzo. Pewnie pieniądze by załatwiły sprawę. Tak coś przypuszczam.
Znalazłem sobie taką fajną miejscówkę, takie podwyższenie. Czekam na szejka, kawkę i relaksik. Chociaż powiem Wam, że zauważyłem, że mam jeden ze sobą duży problem. I to jest naprawdę problem. Ja nie potrafię się zrelaksować, nie potrafię nic nie robić. Posiedziałem na leżaku, nie wiem, z 15 minut, musiałem iść. Teraz przyszedłem do pokoju poleżeć, 15 minut, musiałem wyjść. Tutaj sobie przyszedłem i się zastanawiam, gdzie może iść, żeby sobie coś pozwiedzać. Z jednej strony to jest całkiem spoko, bo no, nigdy się nie nudzę. Nie potrafię się nudzić. Ale z drugiej strony, no, czasem by się przydało po prostu pobyć w takim miejscu i nic nie robić. No. Żółw płynie? To jest miejsce, gdzie żółwie można obserwować, właśnie tu, gdzie siedzę. I chyba właśnie płynie. Tak, chyba płynie. Na pewno płynie. Dwa są. Jeden sobie płynie tutaj, a drugi płynie tam. O, wynurza się. Dwa kołoziomka są. Chciałem na siłkę. Powiem Wam, że idzie taka ulewa tutaj, że nie będzie dobrze zaraz. Myślałem, że gdzieś pada fajny zachód słońca, ale może się to niestety nie udać. Chyba że będzie tak, jak mówią lokalni, że tam leje, a to też to nie dochodzi. Mam nadzieję. Byłem z buta. Jacuzzi jest, ice buffy są, sauna jest. A jutro przyjdę sobie zrobić tutaj dobre spa po treningu. Rękawice są. Super. Biorę sobie elektryka. W sumie wychodzi po 42 zł za dzień. Ale się na tym się śmiesznie jeździ. Wiecie, jak ja się przesiadam z mojego skutera 350 na takiego małego elektryka, który jest jak hulajnoga, to się dziwnie jeździ. Ale tam jest czarno. Kurczę, szkoda. Mam nadzieję, że przed zachodem słońce nie zacznie padać. Chciałbym zobaczyć. A druga sprawa. Dzisiaj na pewno gdzieś będzie działo, także też fajnie by było, ale ładny hotel. Fajnie by było sobie pochodzić po mieście, po tych różnych barach i Wam pokazać, jak wygląda tutaj życie nocne też. Widziałem, organizują to takie wyjścia, można iść całą ekipą, takie hostelowe, co też robią. Bar crawl, czy jakoś tak się nazywa, że chodzicie całą ekipą od baru do baru, czyli tam free shot i tak dalej, darmowy kielon. Aktualnie nie piję dzisiaj. Dopiero w weekend, bo będziemy świętować całą ekipą mój sukces, mój 1 milion. Także nie mam zamiaru. Ale któż to wie, co to noc pokaże. Ale wysepka jest ogólnie świetna. Naprawdę jest świetna. Z racji tego, że miałem zrobić takie Q&A po tym milionie, który wpadł, ale stwierdziłem, że nie chcę robić takiego nudnego Q&A, bo tego się nikomu nie chce oglądać później, to po prostu wybrałem pytania, które wmiksuję w odcinki najbliższe i w najbliższych odcinkach po prostu na nie opowiem. Wtedy też się będzie tego lepiej słuchało i tak będzie najlepiej dla każdego. Będziecie zadowoleni, będziecie mieli fajny odcinek, a dodatkowo może to na Twoje pytania odpowiedziałem, albo Twoje, albo kogoś od Ciebie, albo kogoś znajomego, albo kogoś, kogo nie znasz, ale odpowiem. Bo było naprawdę dużo fajnych takich, bo chciałem, żeście właśnie zapytali, fura odpala, chciałem, żeście zapytali o to, co Was interesuje, co przeszedłem przez 107 lat, jakieś pytania, odpowiedzi, bo niektórzy, pytania, odpowiedzi będą ode mnie, bo wiele osób
nie jest od początku na kanale. Są tacy, którzy są od początku. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę dużo osób się do mnie odezwało w komentarzach pod ostatnimi filmami, że są praktycznie od samego początku. Albo od 2000, albo od 3, albo od 5. Jest niesamowite. Prawie 7 lat razem. Dobra, jadę na zachód słońca, bo zaraz się spóźnię. Także się odezwę już stamtąd. Patrzcie, jak się konie kąpią. No nie. Znaczy pewnie je myją. Pewnie same się kąpać nie chcą. Patrzcie, przyjechałem do miejsca, które jest całe różowe. Pink Hotel. Nawet mają swój Pink Boat. I to jest podobno najlepsze miejsce na zachód słońca. Czekam na dziewczynę, aż przyjadą. No i oczywiście cały różowy hotel jeszcze do tego jest. Pytanie, które najczęściej się powtarzało, no i w sumie się nie dziwię, no bo sam bym o to kogoś zapytał. Jak się czuję już po tym, jak zdobyłem 1 000 000 subskrypcji na YouTube? Super się czuję, jak się mam czuć. Co to za pytanie w ogóle? Dążyłem do tego prawie 7 lat. No niecałe 7, no bo tak naprawdę w styczniu założyłem kanał. Pierwsza taka dłuższa podróż to była dopiero we wrześniu, 2019 rok mówię. No ale w styczniu 2019 roku założyłem kanał. To przypuśćmy koniec listopada, akurat w pola urodziny. No jeszcze raz mordo, wszystkiego najlepszego. 27 listopada dokładnie. 6 lat, 10 miesięcy. To jest tak niesamowite dla mnie, naprawdę tak niesamowite, bo tyle razy słyszałem, żeby to olać, że to i tak się nie uda i tak dalej, bez sensu. Ale ja tak w to wierzyłem, tak mocno naprawdę chciałem tego sukcesu. Ja tak chciałem mocno zostać w Tajlandii, żebym nie musiał wracać do tej Europy. No i tacy ludzie właśnie osiągają później sukces. Ci, którzy najbardziej tego chcą i ci, którzy potrzebują tego. Którzy potrzebują i naprawdę marzą o tym sukcesie. No i tak to wygląda. A ja marzyłem o tym. Po roku, 5 miesiącach zdobyłem srebrny znaczek. No i sobie powiedziałem, czemu nie zdobyć złotego? Skoro nikomu się tego jeszcze nie udało z tych podróżników starej daty, tak powiem. No i mi się udało. Znaczy nic się nie udało. Ja na to ciężko zapracowałem. Bardzo ciężko. Jak ktoś mi powie, że jestem cały czas na wakacjach, nie ma problemu. Jedzie 7 lat spędź w różnych krajach. Zobaczymy, jak szybko pożałujesz tego, co powiedziałeś. No, dyskoteka do 3 rano otwarta. Wpadnę później zobaczyć, czy się coś dzieje. Czemu nie? Zobaczyć na night markecie, bo właśnie przejeżdżałem. Zauważyłem, że tu dużo jakiegoś street foodu jest. Hey, how are you? Hello, hello sir. Yeah, boss. Lobster. Thank you. Alright, first. One second, thank you. Ciekawy, wow, wielki. Big lobster. One second. Fajnie, fajnie. Wszystko świeżutkie, no ale to się nie ma co dziwić, to musi być świeżutkie. Thank you.
Jak często chciałeś odpuścić przez hejt? Przez tych wszystkich podcinaczy skrzydeł? Nigdy. Nigdy, bo wiedziałem, że hejt to jest... Hejtują ludzie, którzy są sfrustrowani, którym coś w życiu nie wyszło, albo dzieciaki dla zabawy hejtują też. Ale przeważnie to ludzie, którzy po prostu, nie wiem, coś im się nie udało na przykład, albo nie potrafią wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu, żeby spróbować czegoś innego, żeby chcieć inaczej żyć. Nigdy mi to nie podcięło tak skrzydeł, żebym pomyślał o tym, że zrezygnować z YouTube'a. Dostawałem setki tysięcy komentarzy głupich, które pewnie nie jednego by mogły złamać, ale ja to zawsze miałem gdzieś totalnie. Wiadomo, na samym początku było ciężko, bo jak na początku, wiecie, jak zaczynacie kanał robić, jesteście niepewni siebie, nie wiecie co robić i tak dalej, dostajecie, nie wiem, 100 dobrych komentarzy i jeden negatywny, to zawsze się myśli o tym negatywnym tylko. I to jest największa głupota w ogóle całego tego przejmowania się hejtem. Zamiast cieszyć się ze 100 fajnych, to się martwiliście, że ktoś napisał negatywny. Ale szybko można się tego oduczyć, na szczęście. I z czasem, jak coraz więcej się dostaje takich fajnych, że coraz lepiej, że fajnie się słucha, fajnie się ogląda, no to później człowiek już po prostu sobie uświadamia, że naprawdę robi fajną robotę. Tak to było w moim przypadku. I tak sięgnąłem 1 000 000 subskrypcji. Mimo tego, że ludzie piszą jakieś małe wyświetlenia jak na 1 000 000. Wcale nie małe. Jak się robi daily vlogi, to są normalne wyświetlenia przy daily vlogach. Ja mierzę zawsze w skali miesiąca, a nie w skali jednego filmu. A najgorzej w miesiącu mam 5 milionów, a dochodzi do 8-10, zależy od miesiąca. Także czym ja się mam przejmować? Jestem bardzo zadowolony. Jak sprawdzałem, ile osób śledzi kanał, ile osób ogląda te filmy każdego miesiąca, to zawsze jest, że ponad 1 000 000 osób w danym miesiącu oglądało. Wiadomo, to są też osoby, które nie subskrybują, na przykład mają jakieś, a ja mam na przykład jakieś stare subskrypcje, bo tak to wygląda. Ale wiem o tym, że 1 000 000 osób miesięcznie i tak ogląda ten kanał i tak. Także jestem bardzo zadowolony. No, także wydaje mi się, że to dopiero będzie wyjazd do Afryki w maju. Chyba, że jeszcze Nepal będzie pod koniec kwietnia. Zobaczymy, może wymyślę jeszcze, żeby gdzieś w góry iść, ale też nie wiem. I nie mam tak naprawdę planów. Znaczy mam plany, ale nie takie dokładne plany. Na pewno będzie cała Polinezja, nie Polinezja, tylko Oceania, no bo to wiadomo, tam jeszcze 10 krajów muszę odwiedzić, żeby cały kontynent mieć. Na pewno Ameryka Południowa będzie, żeby też dokończyć, i na pewno będzie Afryka. 3 takie główne podróże mam zaplanowane, ale kiedy? Nie mam pojęcia, no nie wiem, kiedy to wszystko wypadnie. No i tu dalej już pusto. Chyba skończy się tak, że będzie trzeba iść po prostu na jakiś masaż stópek i się wyspać. Jutro mówiłem się z dziewczynami, że płynę z nimi na wycieczkę, bo jadą na fajną wycieczkę. Także stwierdziłem, że się do nich dołączę. Fajnie będzie przynajmniej z kim pogadać, bo i tak planowałem wycieczkę zrobić. A no, tak to zawsze będzie lepiej. Siemanko, siemanko, kolejny piękny dzień na Gili. Znaczy piękny to będzie zaraz. Odpalam swoją furę. Jadę na wycieczkę. Jadę ponurkować, jadę odwiedzić wszystkie 3 wyspy Gili, które tutaj są. Ponurkować z żółwiami do takiego podwodnego muzeum, na rafę. Fajnie, wziąłem kamerkę GoPro, mam nadzieję, że nagram fajne ujęcia i będziecie mogli zobaczyć, jak pięknie jest tutaj, nie tylko tu, na wyspach, ale też pod wodą, jak piękne rafy tutaj są. Wczoraj widziałem 4 żółwie tutaj koło plaży, jak sobie pływały, także mam nadzieję, że dzisiaj jak będę nurkował, to też zrobię jakiś fajny filmik z jakimś żółwiem. Oczywiście tak, żeby nie naruszać jego przestrzeni. No ale myślę, że fajnie. Fajnie będzie. No bo dobra, jadę, bo jestem jeszcze nie spóźniony. No, mam 2 minuty. No i zaczynamy naszą wycieczkę. Ja i 6 dziewczyn. I rodzynek, jak to się mówi. Pogoda się zaczyna fajna robić. Także to będzie naprawdę cudowny dzień, moi drodzy. Kolejny cudowny dzień. Miałem dzisiaj wracać, ale stwierdziłem, że nie wracam, że zostaję. I jutro sobie dopiero wrócę. A dzisiaj jeszcze fajnie tutaj spędzę dzień.
Pierwsze nurkowanie za nami, płyniemy dalej teraz. Będzie dzisiaj parę fajnych spotów. Tutaj jest druga gili, druga wyspa. Patrzcie ten kolor wody. To jest po prostu raj na ziemi, jak to mówią. Fajnie tu jest. Dzisiaj będziemy mieli całe muzeum podwodne. Fajnie, świetna przygoda. Fajne nurkowanko. Trochę dużo ludzi tam było, no ale to wiadomo, no. Każdy chce to zobaczyć. Przypłynęliśmy na Gili Meno. Także druga, trzecia, a trzecia jest jeszcze Gili R. Tak się nazywa. Ale to jaka tutaj jest po prostu woda, to jestem zachwycony. Na tej pierwszej, co byliśmy, to było już świetnie. Ale tu to jest szaleństwo. Jesteśmy w ogóle w takim resorcie, gdzie po prostu mogliśmy sobie usiąść. Wystarczy cokolwiek zamówić i możemy tu siedzieć. Chyba muszą ludzie nie mieć. Skoro to było takie proste. Pokażę wam, jak ładnie tutaj wygląda. Dziewczyny zdjęcia robią. Teraz będziemy zamawiać. Ale pokażę wam ten resorcik, bo jest naprawdę bardzo warty pokazania, bo jest przepiękny. Myślę, że też musi być bardzo drogi. Kolejne pytanko to, jakie państwa jeszcze zostały mi do zwiedzenia? No to za dużo tego, żeby wymieniać, bo są 43 aż, ale mogę powiedzieć to tak. W Ameryce Środkowej i Południowej zostało mi 6 chyba. Oceania 10. Azja 1, ale to sobie zostawiam jako ostatnie, jest to Arabia Saudyjska, bo tam chcę wziąć moją rodzinę i przyjaciół, żebyśmy wszyscy razem odwiedzili mój ostatni kraj. No i reszta w Afryce. No, w Afryce mi zostało jeszcze ponad 20 krajów. Także za dużo tego, żeby wymieniać, ale myślę, że w przyszłym roku zrobię tak, że wtedy mi zostanie jeszcze na ostatni rok jakieś mniej niż 20. Taki mam plan, przynajmniej tak mi podróże się układają, bo będzie wychodziło na to, że jak pojadę, to Oceanię zrobię całą, czyli 10 krajów na raz. Amerykę Środkową Południową też zrobię całą, czyli to już będzie 16 czy 17. No i w Afryce też chcę zaliczyć od razu parę krajów na raz. No zobaczymy, jak się to będzie układało, ale myślę, że w 2028 zamknę już cały świat. Tak mi się wydaje. Kolejny. Czy mam zamiar dążyć do 2 miliona? Nie mam zamiaru. Obiecałem sobie, że chcę zdobyć milion, chcę sobie udowodnić, że się da, że naprawdę każdy, jeśli będzie mocno zmotywowany, jeśli będzie naprawdę mocno cisnął, każdy może to zrobić, bo ja jak zaczynałem na YouTube, ja w ogóle nie miałem pojęcia o YouTube. Nic a nic. Totalnie. To gdzie dopiero jakiś 1 milion subskrypcji? No i sobie udowodniłem, że się da, że jak się naprawdę chce i się poświęci na to 100%, to się da. Ale nie, 2 miliony już nie, już za dużo mi to zjadło zdrowia, że tak powiem, dążenie do mojego celu. Chcę teraz się bardziej cieszyć tym wszystkim. Udowodniłem sobie, że się da, cieszę się. A jak kiedyś wpadnie, to wpadnie, oczywiście. Ale nie będzie tak, jak było teraz. Tak samo też obiecałem moim widzom, że jak już wpadnie, to już nie będę tego powtarzał ciągle, żeby zostawić subskrypcję i tak dalej. Mam co chciałem, jestem usatysfakcjonowany, spełniłem marzenie i tyle. Kolejnym celem, który chcę zrealizować, to jest właśnie każdy kraj na świecie. Ale na to mam czas. Nie śpieszę się.
O, tu jest jeszcze coś, co w sumie do ostatniego muszę dokończyć pytanka. Czy jak zdobędziesz wszystkie 193 kraje, czy dalej będziesz podróżował? No jasne, że tak. Ja sobie nie wyobrażam, żeby skończyć podróżować. Wiadomo, że nie będzie tak dużo jak teraz. No wiecie, ja też mam inne rzeczy w życiu poza podróżowaniem. Osiągnę jakiś tam swój cel, spełnię marzenie. No i też na pewno będę chciał inne rzeczy robić, ale podróżować będę zawsze. Podróże to jest dla mnie tak duża część mojego życia, że ja sobie nie wyobrażam, żeby to skończyć. Będzie tego trochę mniej, ale będą cały czas, no. Tylko wtedy już wiadomo, będę wracał do krajów, w których chcę trochę więcej zobaczyć. Jak na przykład uważam, że nie widziałem już tego wszystkiego, co chciałem zobaczyć podczas wcześniejszych podróży, jak byłem w tym kraju. Są kraje, które są naprawdę świetnie i bardzo chętnie do nich będę wracał. I to nie raz, dwa, ale wiele. Chcę też trochę szczytów sobie zdobyć. Kiedyś taki miałem zamiar jeszcze przejechać cały świat dookoła tylko lądem, żeby nie używać samolotów. To też jest taki mój projekt, który może zrobię sobie kiedyś. Jest dużo rzeczy, mam dużo pomysłów i będę je realizował. Świat jest tak ogromny i świat się tak zmienia, że wiecie, ale tak naprawdę to wygląda tak, że możecie pojechać w jedno miejsce dzisiaj, a pojedziecie w to samo miejsce jutro, już przeżyjecie zupełnie co innego. Tak samo każdy podróżnik ma, że jeden ma taką przygodę, drugi ma inną przygodę. Także zawsze jest warto wracać też do różnych miejsc, mimo że się w nich było, bo zawsze można tam coś ciekawego przeżyć. Czy mam podsumowane wszystkie koszty wypraw? No jak? Nie da się takiego czegoś zrobić. Znaczy może ktoś tak robi, może jacyś podróżnicy tak robią. Ja nie. No wiadomo, jak zaczynałem na początku podróżować, no to liczyłem każdy grosz. Wtedy troszkę inaczej było. No ale odkąd zacząłem zarabiać na YouTube i wiedziałem, że po prostu te podróże zarabiają mi na kolejne podróże, no to już przestałem liczyć, ile wydałem na jakąś tam podróż. Wiadomo, tam mniej więcej zawsze wiem, no bo to wiem, ile pieniędzy z konta znika, ale nigdy nie robiłem jakichś takich dokładnych tabelek, że tu wydałem tyle na jedzenie, tyle na hotele, tyle na atrakcje, tyle na samoloty. Nigdy, przenigdy. Nie jest mi to do niczego potrzebne po prostu. Czy brakuje mi rutyny trenowania sportu walki, którą porzuciłem na rzecz podróżowania i kanału? Do walk też wracam. Już sobie obiecałem, że od 2026 chcę na pewno 2 walki zrobić, może nawet 3, jak się uda. Zobaczymy, jak się będzie układało to z podróżami. Ale na początku roku chcę zrobić 2. Jedną chcę zrobić w Tajlandii na stadionie, jak za starych, dobrych lat. Chcę zawalczyć w tajskim boksie. A druga prawdopodobnie na jakieś 90% będzie w Fame MMA, bo bardzo chcą, żebym tam znowu zawalczył. Jeśli się z nimi dogadam, to wiadomo, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. I jeśli to będzie gala, na której wystąpią w miarę taka, która to będzie hybrydową galą, że będą i sportowcy, i freaki, no to fajnie będzie wystąpić z jakimiś fajnymi nazwiskami. Jak ostatnio był Soldisz, Adamek, Materla. To wiecie, to są ludzie, których się w telewizji oglądało. Fajnie jest zawalczyć z nimi na jednej gali. Jak będzie taka możliwość, się zgodzę i zawalczę z chęcią, bo bardzo mi tego brakuje. Cieszę się, że wracam do Tajlandii, że będziemy mieli te obozy znowu. O, spadły mi okulary, bo mamy 2 obozy właśnie. 3 będą w sumie, ale 2 już mamy tak zapowiedziane. Jeden będzie w styczniu, 11 do 25, drugi będzie w lutym, 8 luty do 22. To będę trenował cały czas. Później sam też będę robił oczywiście treningi, z chłopakami będę trenował. Jak dostanę ofertę, no to się będę bardzo do tego przygotowywał. Obiecałem sobie, że zrobię pełny, dokładny obóz, taki jak ma być, a nie tak jak było wcześniej. I mnie zobaczycie gdzieś. Właśnie ludzie jeszcze pytają, gdzie można zobaczyć moją całą listę krajów, w których już byłem i które mi zostały. No to możecie ją zobaczyć sobie na stronie Nomadmania. To jest taka międzynarodowa strona podróżników. Także tam sobie możecie wejść na mój profil Podróże Wojownika. Piotr Pająk w sumie. Piotr Pająk, nie Podróże Wojownika. No i tam możecie sobie zobaczyć wszystko, co zobaczyłem i co jeszcze mi zostało. Ale to jest piękny piaseczek. Patrzcie, normalnie mąka. Jaką byś dał radę podróżnikowi, który chce tak samo podróżować jak ty? Jaką radę w dzisiejszych czasach? Przede wszystkim spróbować jakoś zmonetyzować te podróże, żeby jednak były pieniądze na kolejne podróże, no bo
podróże są drogie, szczególnie z roku na rok są coraz droższe. To jest bardzo ciekawe. No przede wszystkim nie odpuszczać. Jak na początku się nie będzie udawało, to nie odpuszczać, bo wszystko wymaga czasu. I wymyślić coś ciekawego, no wiecie, no trzeba znaleźć jakiś pomysł na siebie, coś wyjątkowego, czego nie było, co może fajnie się sprawdzić. No i się nie bać, na pewno się nie bać. Świat jest piękny, ludzie są bardzo fajni na całym świecie, zawsze się znajdą gorsi, lepsi, ale nie słuchać mediów, że gdzieś jest niebezpieczne, gdzieś nie jechać. No dobra, są też takie miejsca, ale jak ja słyszałem na przykład na polskiej stronie MSZ, że Tajlandia jest niebezpieczna, to już po prostu, zresztą dla nich to prawie cały świat jest niebezpieczny, to tego nie komentuję. Także nie słuchajcie takich pierdół w internecie, jedźcie, sprawdźcie sami, cieszcie się podróżowaniem, a nie patrzcie na wszystko ze strachem, jakby nie wiadomo co się tam miało dziać.